Jesteś początkującą lub zaawansowaną stylistką paznokci? Wiesz co, w sumie to nieważne. Mam dla Ciebie produkt, który ograniczy koszty, skróci czas pracy i zminimalizuje ilość pyłu i na koniec dnia pracy nie będziesz wyglądała jak śnieżny jogi. Pracowaliśmy długo, aby stworzyć produkt prosty i łatwy w obsłudze. Wiele instruktorek testowało prototyp, aż wreszcie uzyskaliśmy Simple Shape. Produkt, który skróci i ułatwi Ci pracę, a co za tym idzie, zyskasz zadowolenie klientki. Żel w 3 postaciach będzie występował w 2 pojemnościach, 15 i 50 gramów. Na początek oczywiście musicie przygotować płytkę paznokcia, tak jak zazwyczaj to robicie. Czyli należy ją zmatowić, skrócić, opiłować praktycznie do zera, wolny brzeg, odtłuścić i przygotować primerem, najlepiej bezkwasowym. Często pytacie, czy konieczne jest odtłuszczanie płytki paznokcia. Oczywiście, bo ten brud i tłuszcz pochodzący z życia, z dnia codziennego często przeszkadza nam w umieszczeniu trwałej stylizacji na paznokciu. On wtedy zmniejsza przyczepność produktu do płytki paznokcia. Następnie podkładamy szablon. Zdarza się, że możesz mieć z tym problem. Podpowiem Ci taki mały trik, jak sobie z tym poradzić. Kiedy odklejam szablon od papierka, na którym jest fabrycznie umieszczony, szablon ten klei się i wtedy nie mogę go wielokrotnie przykładać do płytki paznokcia, docinać, odklejać, ponieważ w tym momencie tracę już część przyczepności kleju. Natomiast ja wycinam sobie środek tego szablonu, nie odklejam go od papierka, tylko przykładam, przymierzam do płytki paznokcia na tym fabrycznym papierku. I tak docięty, dopasowany szablon dopiero wtedy odklejam od papierka i podklejam pod paznokcia. Kolejny krok to położenie bazy na naturalną płytkę paznokcia. Możecie użyć zarówno bazy Flexi, jak i bazy Expert. Jak jej używamy? Małą kroplę nanosimy na płytkę paznokcia i później pędzelkiem do żelu wcieramy w całość płytki, oczywiście starannie omijając wał okołopaznokciowy. Pierwsze przedłużenie wykonamy żelem Clear. I uwaga, niespodzianka. Żel, który wygląda jak neonowy róż, ale na paznokciu zachowuje się, stając się całkowicie przeźroczysty. Aplikujemy cienką warstwę żelu na całość naturalnej płytki. Następnie od razu wykonujemy przedłużenie na szablonie do żądanej długości i kształtu. Wkładamy do lampy, przymrażamy 10 sekund i następnie zakładamy zaciskarkę po to, aby otrzymać odpowiedni tunel. Całość wkładamy na 30 sekund do lampy. Po wyjęciu z lampy aplikujemy drugą warstwę żelu, budując już docelowy kształt paznokcia, zachowując wszystkie krzywizny. Lekko gęsta konsystencja żelu pozwala nam na łatwą pracę, jednocześnie żel nie ucieka na skórki, więc możemy łatwo ułożyć docelowy kształt paznokcia. Żel jest samopoziomujący się, więc nawet jeżeli nie masz zbyt dużej wprawy w aplikacji żelu, ten żel pozwoli Ci na idealną pracę i ułożenie docelowego kształtu bez konieczności późniejszego dużego piłowania. Kolejny żel, którym wykonujemy przedłużenie na drugim palcu, to jasno-różowy cover. Ma bardzo przyjemny, delikatny różowy kolor. Bardzo ładnie wygląda na płytce paznokcia. Idealnie nadaje się też pod pastelowe kolory, podbijając pigment. Żel ma bardzo podobną konsystencję do Clearu. Według mnie jest odrobinę gęściejszy, ale aplikuje się podobnie, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie. Jest samopoziomujący się. Aplikujemy pierwszą cienką warstwę na płytkę paznokcia, od razu wykonując również przedłużenie na szablonie. Przymrażamy w lampie około 15 sekund, wyjmujemy, zakładamy klipsa, zaciskarkę i z powrotem wkładamy do lampy. Przymrażamy kolejne 30 sekund, wyjmujemy z lampy i możemy położyć już ostateczną drugą warstwę. Dlaczego ostateczną? Ano dlatego, że znowuż przy pomocy tego właśnie żelu możecie wybudować od razu całą
cały docelowy kształt paznokcia, zachowując wszystkie krzywizny. Żel jest bardzo przyjemny w pracy, bardzo łatwo aplikuje się go pędzelkiem. Jest samopoziomujący się, więc praktycznie na powierzchni żelu nie zostają żadne nierówności. Trzecie przedłużenie wykonam na żelu w kolorze brudnego różu, żel cover. Kolor zbliżony bardzo do dotychczasowego żelu Naturale. Zdarzało się, że miałaś problem z aplikacją żelu Naturale, natomiast ten żel zapewni Ci wysoki komfort pracy. Nie będziesz miała żadnego problemu z aplikacją go na paznokciu. Oczywiście wykonujemy wszystkie czynności tak jak na dotychczasowych 2 poprzednich paznokciach, czyli aplikujemy cienką warstwę z przedłużeniem na szablonie, przymrażamy w lampie, zaciskamy i aplikujemy kolejną, już ostateczną warstwę żelu. Po wyjęciu z lampy przemywamy warstwę dyspersyjną, która w tym przypadku jest naprawdę minimalna i przechodzimy do opiłowania paznokcia. Tak naprawdę nie musisz już wiele piłować, wystarczy nadać docelowy kształt i troszkę poprawić boczne krawędzie, bo jak widać na powierzchni paznokcia wszystko jest gładziutkie. Natomiast ja jestem perfekcjonistką i muszę mieć wszystko opiłowane co do milimetra, dlatego opiłuję sobie pazurki pilnikiem o gradacji 100 na 180. Jak widać, pyłu jest naprawdę bardzo niewiele i jest on ciężki, nie unosi się tak w powietrzu, więc jesteś całkowicie bezpieczna przy opiłowywaniu tych paznokci. Na koniec wygładzamy bloczkiem polerskim, no i cóż, mamy zrobione 3 pazurki. Szybko. Jesteś przyzwyczajona do wysokiej jakości żeli Mistero Milano. Wydaje Ci się, że tutaj za niższą cenę otrzymasz żele gorszej jakości? Nic podobnego. W tym przypadku otrzymasz niezawodne właściwości, które będą korespondowały z super ceną.